Zapraszamy do obejrzenia rozmów przygotowanych w ramach wydarzenia Idea Mixer Zainwestuj w dobro. Cykl 4 rozmów został przygotowany we współpracy z Tefal, grupy SEB Polska. Wszyscy zaproszeni do rozmów goście współpracują z nami na zasadzie non-profit. Wszystkim tym występom, tym zwrotkom, które były nagrywane, towarzyszyła zbiórka pieniędzy. Na się pomaga, prawda? Można było wpłacać pieniądze i tak naprawdę od samego początku już ten licznik zaczął rosnąć. Powiedz nam teraz trochę o efektach tej akcji, czyli co udało Wam się osiągnąć, no jakby oprócz tego, że udało Wam się właśnie zebrać kilka ciekawych zwrotek i zamówić kilku raperów do powrotu, ale jakby porozmawiajmy teraz o tym społecznym wymiarze akcji. No ja pamiętam, że ten czas, w którym się działo Hot 16 Challenge, był taki bardzo, bardzo nieprzyjemny, że wtedy wszyscy byliśmy w ostrym strachu, było takie samo wyjście do sklepu już było jakimś... No pamiętamy też te sensacyjne wykupowanie papieru toaletowego w No sklepach. tak, ale było takie bardzo dziwne jakieś poczucie izolacji. No ja pamiętam taką sytuację, że podjechałem do mamy, w ogóle jakiś tam przywieźć jakiś leżak, żeby sobie mogła na balkonie usiadać, bo nie można wychodzić i że policja w ogóle jakoś, bo staliśmy pod blokiem, żeby się nie spotkać w domu i policja w ogóle kazała nam się rozejść, nie? Mówię, że stoję tu z mamą i przyniosłem mi leżak, dajcie mi spokój. No, już taka paranoja bardzo ciężka wtedy się wisiała w powietrzu. I wszyscy byli na maksa skoncentrowani na tym właśnie, ile jest dzisiaj zgonów, jakie są nowe informacje, jak szybko się rozwija, czy będzie wybuch, czy uda nam się to stłumić i w ogóle jeszcze wtedy dużo jakichś takich informacji latało na temat mam zaufane info, zamknął Warszawę, albo tam jakiś taki fejkowa wiadomość na Messengerze była do jakiejś tam, nie wiem, Asi z Włoch chyba, która mówiła, że ludzie leżą w szpitalach, umierają w ogóle, że jest jakaś... No jakby to była jakaś, nie wiem... Zbiorowa paranoja trochę nas ogarnęła. Tak, no po prostu jakby to był jakiś kataklizm, znaczy nie mówię, że nie był, ale w tamtym momencie wydawało się, że będzie to dużo, dużo groźniejsze niż faktycznie się okazało. No i wtedy wydaje mi się, że ta akcja bardzo dużo dobrego zrobiła po prostu dla psychiki ludzi w tamtym momencie, że zupełnie odciągnęła ich uwagę od tych wszystkich złych newsów, zaczęli się na tej całej rozrywkowej części skupiać, kto dzisiaj się pojawił, kto odpowie, kto w jakim stylu. Też mieliśmy chyba takie poczucie, że po prostu jako naród jesteśmy w stanie się, bo to już chyba można o takiej skali mówić, jako naród jesteśmy w stanie się zjednoczyć i w słusznej sprawie działać i jakieś takie poczucie też, że właśnie to o czym wspominałeś, że okej, rząd sobie nie radzi, to my sobie sami poradzimy i jakieś tak, no wydaje mi się, że takie, no, że jakby z narodu się zrobiło takie jedno wielkie community w jednej sprawie. Zwarte. No na pewno też dużo dobrego dla samego hip-hopu to zrobiło, no bo gdzieś hip-hop jako taka kultura łobuzów i przeklinanie i tak dalej, gdzieś myślę, że funkcjonował szczególnie u starszych ludzi dalej, mimo że wiadomo, że on już zmienił swoje oblicze od czasów Leroya i Pierwszej Molesty i jakichś tam super oldschoolowych nagrywek i blockersów i tak dalej. No właśnie. Ale gdzieś to w wielu głowach się nie zaktualizowało przez to, że ten hip-hop do mediów mainstreamowych nie jest tak często gęsto dopuszczany. A tutaj został i wszedł w ogóle w zupełnie odmienionym kontekście. No i też nawet miałem jakaś słuchaczka mi pisała, że właśnie tłumaczyła babci, że taka akcja jest i że raperzy, że robią, że organizują po prostu taką wielką zrzutkę, składkę i babcia była w szoku, jak to raperzy? Przecież to są bandyci. Wiesz, to jest jakaś pewnie już hiperbola, jakiś ekstrem, nie? Ale to pokazuje mniej więcej, jak jakaś część społeczeństwa myślała o hip-hopie. Komu pomagacie? Już 160 fundacji z nami współpracuje teraz. Od małych, lokalnych stowarzyszeń w małych miejscowościach, dla których jesteśmy głównym źródłem jakby finansowania ich działalności statutowej. Działają dzięki Wam po prostu. Tak. Działają dzięki nam, znaczy wspieramy ich działania, no bo realizują też liczne inne, ale w ogóle są fantastyczne takie opcje typu no, Jerzykowo, czyli dziewczyny, które ratują jeże, porzucone przez matki, schroniska dla zwierząt, organizacje zajmujące się wsparciem rodzin, dzieci, ale też duże międzynarodowe organizacje jak UNICEF, SOS
przez wioski dziecięce, Kwiat Kobiecości. Prowadziliśmy w zeszłym roku zbiórkę razem z WOŚP-em, gdzie w tydzień zebraliśmy 10, no prawie 12 tak naprawdę ton niepotrzebnych rzeczy, więc jest cały przekrój organizacji, które do nas dołączają. I przypominamy, że to użytkownik, czy powiedzmy osoba, która Wam oddaje ubrania, ona decyduje o tym, na jaki cel przeznacza te pieniądze. Tak, ten portal ubrania do oddania, on w ogóle działa trochę tak jak taki typowy portal fundraisingowy. Zrzutka się pomaga i tym podobne, dlatego że to wszystko jest skonstruowane w bardzo podobny sposób, czy jakby w momencie, w którym zrobiłeś porządki w swojej szafie, wchodzisz sobie na ten portal i wybierasz spośród kampanii, które aktualnie trwają, tę, którą wspierasz, po prostu mianownikiem dla pojawiających się pieniędzy są ubrania, które przekazujesz. Jasne. A jest taka możliwość, żeby to Wam zaufać i żebyście Wy te środki przeznaczyli według aktualnego na przykład zapotrzebowania? Nie. To musi być Twój wybór. Nie. No właśnie. I to jest kolejna, ja dlatego zwracam na to uwagę, że Wy w ten sposób również wymuszacie na tej osobie, która Wam oddaje te ubrania, żeby ona podjęła te decyzje i na przykład poczytała o tym, czym się zajmują te fundacje. Tak. Zastanowiła się, to są moje ubrania, więc w pewien sposób przekazuję moje pieniądze, które kiedyś wydałam kupując je i teraz to ta osoba ma zdecydować, gdzie ona je przeznacza. Nie? Tak, zdecydowanie i możesz to robić zgodnie z własnymi preferencjami. Są osoby, które z prywatnych względów wspierają na przykład tylko organizacje prozwierzęce, ale są takie, które wspierają tylko dzieciaki na przykład. Są osoby, które potrafią w ciągu roku 17 razy przekazać do nas po 30 kg swoich niepotrzebnych rzeczy na rzecz jednej konkretnej fundacji, którą wspierają od początku. Więc to są indywidualne wybory. To też jest ogromna praca fundacji, które nagłaśniają w swoich społecznościach kampanie, które prowadzą. I one tak naprawdę sprawiają, że indywidualni darczyńcy decydują o tym, że to ich kampania będzie wspierana, a nie jakaś inna. Pomierzyliście po pierwsze poziom zadowolenia pracowników Tak. w prowadzeniu dbam. I mówicie o tym, że tak z 50% do... Tak, z 55% w ankiecie Great Place to Work, teraz będzie oficjalne chyba 27 maja ogłoszenie tej edycji, przeszliśmy do 86%, czyli z 55 do 86% pracowników jakby zmieniło zdanie i pracuje się im lepiej, czują się zadowoleni, czują się spełnieni. W tym samym czasie wyniki biznesowe, biznes się zwiększył 2,5 raza, więc to z punktu widzenia firmy są i to jest jednak mocno związane. Tak jak jeżeli gdzieś nam się pracuje dobrze, czujemy się, że mamy zaufanie, możemy się realizować, nie boimy się popełniać błędów, no to tam energia do tworzenia różnych rzeczy jest wielka i to też powoduje, że biznesowa firma rośnie. Czyli to była też decyzja racjonalna i prawidłowa pod względem biznesowym. Zdecydowanie tak. Tutaj, wiesz, jak spojrzysz się w ogóle na dzisiejsze czasy, na to, jak bardzo ta transformacja cyfrowa postępuje, jak wiele rzeczy się zmienia, jak rośnie kompleksowość biznesu, to takie tradycyjne podejście hierarchiczne do podejmowania decyzji, wydaje mi się, to już jest przeżytek, to będzie się zmieniało, bo problemy powinni rozwiązywać ludzie, którzy są najbliżej tych problemów, tak, czy wyzwań. Dlatego tutaj ja mówię już o dziale, w którym ja pracuję. Całą decyzyjność w zasadzie przekazaliśmy na sklepy, na ludzi, którzy są na pierwszej linii kontaktu z klientem i mogą tu i teraz podejmować decyzje, co się przekłada na fantastyczne wyniki Customer Experience. Super, to jest odczarowanie moim zdaniem w ogóle CSR-u, który postrzegany jest w większości firm jako koszt. I jakby budżet CSR-owy to są koszty, które są obliczane już na początku roku, ile pieniędzy możemy wydać, żeby w jakiś sposób się zaangażować i, no, mówiąc kolokwialnie, poprawić nasz wizerunek. U Was przyniosło to korzyści nie tylko wizerunkowe, nie tylko etyczne, nie tylko HR-owe, ale również właśnie finansowe po prostu i biznesowe. A jaki Ty masz cel? Do czego Ty dążysz? No bo musiałaś sobie, prawda, zaplanować swoje działanie i prawdopodobnie jest jakiś top, jakiś taki wierzchołek, do którego Ty na który się powoli wspinasz. Tak, naprawdę bardzo bym chciała, aby to święto było już takie oficjalne, jakby zatwierdzone przez ONZ i żeby było obchodzone, świętowane na całym świecie. Czy to jest trochę drugi dzień dziecka w ciągu roku?
Może i tak, ale w Dzień Dziecka jakby dzieciaki dostają takie prezenty i tak dalej. A tego dnia po prostu dzieciaki mogą, nie wszyscy, bo wiadomo, bardzo dużo osób się stresuje występując publicznie i tak dalej. To nie jest tak, że ja zmuszam do czegoś, czy coś w tym stylu, ale po prostu, żeby po prostu był taki dzień, gdzie uczniowie mogą się otworzyć, pokazać siebie, plus jeszcze jakieś warsztaty i tak dalej. Czyli to jest ogólnie takie święto w szkole, plus mogą opowiedzieć też o sobie, o swoich pasjach, zainteresowaniach, poznać kolegów ze swojej klasy czy szkoły, bo w szkołach zawsze jest tak, że dzielimy się na takie 3-4 osobowe grupki, no i w sumie nie wiemy nic o osobach z naszej klasy, oprócz właśnie osób, z którymi jesteśmy w tej grupce. Czyli chciałabyś, żeby dzięki temu świętu, po pierwsze, uczniowie mogli lepiej się poznać, mogli pokazać swoje pasje, swoje zainteresowania. Myślę, że też pośrednio chodzi o to, żeby dorośli zauważyli, że w dzieciach drzemie jakaś wielka moc, wielka siła, energia i że należy takim dzieciakom dać szansę. Nauczyciele, myślę, że to też dla wychowawcy jest ciekawe doświadczenie, że zamiast tego, żeby się zapytać, a zazwyczaj jest zadawane takie pytanie, co lubicie robić w wolnym czasie i tak dalej, zadać pytanie, czym się interesujecie, do czego dążycie, jakie cele macie w życiu i po prostu, no po pierwsze, jak już Ty powiedziałeś, jak już ja wspominałam, żeby się też rozwijać w kierunku wystąpień publicznych, żeby bardziej się otworzyć na klasę, ale też dlatego, że nauczyciele mogą wtedy pomóc uczniom. Tak, no bo wiedzą o nich więcej i dowiadują się rzeczy, których nie dowiedzą się podczas tradycyjnych lekcji. Dokładnie. Kiedy ich zadaniem jest po prostu przekazywanie wiedzy, wiemy, że mamy coś takiego jak godzina wychowawcza i to ona w teorii powinna być taką przestrzenią dla klasy pewnie, żeby gdzieś lepiej się poznać i właśnie mieć taką przestrzenią do integracji. No, na przykład moje wspomnienia z godziną wychowawczą nie są jakieś pozytywne, no bo najczęściej było to omawianie bieżących spraw, uzupełnianie dziennika i w zasadzie miałem takie poczucie straconego czasu. Więc dzięki Tobie mamy przestrzeń, czy uczniowie mają przestrzeń na to, żeby rzeczywiście pokazać siebie. Czy zdarzają Wam się takie właśnie prośby o takie ekspresowe transformacje, akcje, które nam trochę poprawią gdzieś ten wizerunek i po prostu mówiąc już wprost, czy zdarza Wam się po prostu dostać takie propozycje no greenwashingowe, mówiąc krótko? Nie. Takich propozycji nam się nie udaje dostać, takich propozycji jeszcze nie dostaliśmy. Natomiast bardzo często sami aktywnie wychodzimy z propozycjami nie tyle greenwashingowymi, co jakby wykorzystania różnych elementów takiej odpowiedzialności właśnie biznesu, która jest wpisana w samą jakby organizację naszych klientów. Więc nie są to stricte takie działania greenwashingowe, no bo wiadomo tak naprawdę z jakim by to się spotkało odzewem wśród osób mocno zaangażowanych w dane tematy. Natomiast bardzo często gdzieś w komunikacji naszych klientów uwypuklamy też te aspekty, które można w ten sposób wykorzystać. Na którejś z rekrutacji usłyszeliśmy z Marcinem, że ktoś powiedział, że wasze kampanie są bardzo potrzebne. Jakby nie myśleliśmy o tym naszym zrównoważonym biznesie i zrównoważonym marketingu tak mocno jakby tematycznie, że realizujemy kampanie z zakresu odpowiedzialności społecznej, ekologii i tak dalej, ale jak sobie sięgnęliśmy wstecz pamięcią, no to okazuje się, że takich projektów mamy tak naprawdę sporo na koncie i że gdzieś to jest nie tylko jakby biznesowo, organizacyjnie, można nas kojarzyć też tematycznie z kampaniami, które realizowaliśmy dla NGO-sów, dla administracji publicznej czy dla podmiotów komercyjnych, które gdzieś tam wpisują się w ten szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój i zrównoważony biznes. Rozmawiamy tylko o obszarze tego procesu dotyczącego indywidualnego darczyńcy, ale my w tę samą ścieżkę wprowadzamy ogromne firmy i korporacje i mówimy im, słuchajcie, jeżeli chcecie realizować wartościowy CSR, to musicie wziąć za niego odpowiedzialność. I my możemy być dla Was narzędziem, które Wam na to pozwoli, ale to Wy o tym decydujecie. I wtedy jest takie, wiesz, kurczę, czyli nie ma gotowego rozwiązania, nie? Nie ma czegoś, gdzie możemy wkleić nasze logo. Podepniemy się pod to. To jest ulubione chyba. Tak. I w ogóle nie ma czegoś sytuacja. takiego. I nagle okazuje się, że muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, muszą stworzyć zespół, muszą się nad tym zastanowić, muszą stworzyć i wdrożyć wartościowe rozwiązania, a nie tylko skoordynować zbiórkę pomiędzy pracownikami, a później niech się dzieje i mamy, wiesz, odbębnione i pokazujemy, że zrealizowaliśmy projekt. I to otwiera głowy na bardzo kreatywne projekty, w sensie jakby rodzą się bardzo
kreatywne, bardzo ambitne projekty, bardzo wartościowe projekty, nie? Których rezultatem są naprawdę ekstra środki zbierane na konkretne fundacje, które też wybierają firmy i korporacje. Czy wiesz, jakby na każdym obszarze jako zewnętrzny podmiot bierzesz odpowiedzialność za swoje działania, a to no jakby według mnie to jest po prostu definicja transparentności. Całkiem niedawno, mam wrażenie, podsumowaliście akcję Hot 16 Challenge. W swoim stylu trochę nagrałeś teledysk, który podsumowuje te akcje, więc powiedz nam, co się udało, kolokwialnie mówiąc, co się udało kupić za pieniądze zebrane właśnie ze tej zbiórki. No udało się kupić, już nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale tam jakieś urządzenia do dezynfekcji, set tysięcy jakichś takich przyborów pierwszej potrzeby, typu rękawiczki, maseczki. Przyłbice też, prawda? Przyłbice, tak. No i na końcu się udało kupić 7 karetek, z czego jedna jeździ po Warszawie i jest w szpitalu, w którym się urodziłem, więc mega mnie to Ja widziałem ją gdzieś na parkingu szpitalu na Solcu. A nie, akurat jeździ w Bielańskim. Akurat, okej. Ale może tam była, no. Wydaje mi się, że tam była, może to był jakiś transport, czyli 7 karetek, które dzisiaj jeżdżą po Polsce. Jeżeli ludzie się jednoczą przy robieniu dobrych rzeczy, tak, to naprawdę napędza, a poza tym my chcemy robić te rzeczy, które są dla nich ważne. To ludzie przynoszą problemy. To nie jest tak, że wiesz, co ja bardzo pochwalam, tak, że na przykład, nie wiem, nagle jest wielki projekt Sadzimy Las Kabacki, tylko to są małe rzeczy, tak. To ja podam taki przykład ostatni. Mamy sklep na Ursynowie, kierowniczka sklepu nagle przeczytała, że w hospicjum onkologicznym potrzebne są oczyszczacze powietrza, bo ze względu na wirusa i tak dalej. I następnego dnia była z tymi oczyszczaczami, pod tym hospicjum postawiła je i pacjenci mogli to... I to ona podjęła tą decyzję, zrobiła to szybko, więc ta pomoc lokalna jest tu i teraz i jest taka dopasowana do potrzeb, ponieważ jesteśmy w całej Polsce, no to chcemy być blisko takich lokalnych, małych problemów. Co jest ważne, to nie jest na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś naszym pracownikiem i przyjdziesz, mówisz, to zróbcie teraz przelew 100 tysięcy na jakąś organizację czy fundację, to tak nie działa, tylko to jest tak, jeżeli jesteś naszym pracownikiem i coś Ciebie boli w Twoim otoczeniu, chcesz komuś pomóc, to przychodzisz i mówisz, słuchajcie, potrzebuję pomocy, potrzebuję, nie wiem, odmalować dom dziecka, albo zrobić jakieś inne rzeczy, albo zrobić prezenty dla jakichś dzieciaków, albo dla schroniska dla zwierząt. No i wtedy firma pomaga i finansowo, ale też inni pracownicy pomagają to zrobić fizycznie, czyli z 350 pracowników każdy może być liderem tego sklepu z pomocą Tefal. Każdy może wziąć na siebie odpowiedzialność zorganizowania czegoś ważnego dla niego i dla naszej firmy. A czy Wy na etapie projektowania tej strategii konsultowaliście się z pracownikami, czy nie byli włączeni w proces? Absolutnie tak. Znaczy my, tak jak Bo często decyzje są przekazywane top-down, czyli słuchajcie, wprowadzamy nową strategię, nową filozofię, tu macie prezentację, 20 slajdów, przeczytajcie sobie, o co chodzi. U nas nie ma top-down, bo nie ma top. My zburzyliśmy hierarchię, tak? My pracujemy w grupach projektowych. Ja osobiście prowadzę sam jedną grupę projektową, w którym są doradcy klienta, kierownicy, osoby z innych działów. Zupełnie daliśmy sobie spokój z tymi dyrektorami, innymi rzeczami. Pracujemy nad różnymi problemami w różnych obszarach i w tej chwili w zasadzie nie podejmujemy żadnych decyzji bez pracowników, tak? Bo wiesz, to jest tak, że wiele firm, wiele korporacji wydaje miliony złotych czy euro na zagranicznych konsultantów, którzy wiedzą, co robić, a mądrość o biznesie tkwi tam, gdzie są ludzie i oni dokładnie wiedzą, co robić i dokładnie mówią. Więc tak, to nawet tutaj nie agencja, z którą współpracujemy, która uczestniczyła w tych takich rozmowach, na początku próbowaliśmy, że coś tam zaprojektujemy i nagle zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi i wyszło zupełnie inaczej. Powstała nowa, fajna inicjatywa sklepu z pomocą Tefal, który no, zrzesza bardzo różne inicjatywy z bardzo różnych obszarów. Tak, słuchajcie, Karol nie kłamie. Jak się przygotowywaliśmy do rozmowy, to sam się wahał, czy nie chciałby być przedstawiony jako po prostu członek zespołu Tefal. I to pokazuje, że rzeczywiście u Was właśnie ta turkusowość, o której dużo się mówi, bo to jest temat sexy, gdzieś tam pewnie właśnie w kręgach biznesowych, że u Was naprawdę jakby wzięliście to sobie wszystko do serca. Znaczy, wzięliśmy to, co jest najlepsze z tego i na tyle, ile mogliśmy ten nasz świat pomalowaliśmy na turkusowo. Oczywiście my nie jesteśmy ortodoksyjnie turkusową organizacją, które też istnieją i są bardzo fajne i ciekawe, no bo jednak jesteśmy częścią olbrzymiej korporacji, ale tyle, ile mogliśmy
my zrobiliśmy i to dało naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty. No i myślę, że te efekty są odczuwalne dla naszych pracowników, dla naszych klientów, ale też coraz bardziej dla otaczającego świata. A czy zauważacie, że inne agencje idą waszym śladem? To znaczy te, które już istnieją, zmieniają swoje profile działalności, a te nowe, które powstają, już gdzieś podążają właśnie taką ścieżką? Widzicie jakichś naśladowców, czy też po prostu inne? Czy w branży zachodzi ta zmiana? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że w deklaracjach na pewno tak, natomiast trudniej to później przełożyć na działanie, no bo tak jak mówię, branża nadprodukuje różnych raportów, trendów, no i jakby nie jest tajemnicą, jest to, już właściwie się dzieje to na naszych oczach, że tematy związane z ekologią, z odpowiedzialnością biznesu będą dominowały w najbliższym czasie gdzieś tam w komunikacji. Natomiast właśnie, czy cała branża się zmienia? Tak dużych słów chyba bym nie używał. Na pewno będą to jakieś pojedyncze kampanie, bardziej działania punktowe, natomiast no, w dużej mierze, szczególnie teraz w czasie tym popandemicznym jeszcze gdzieś taka wrażliwość w deklaracjach jakby wzrasta, natomiast wydaje mi się, że to wróci na swoje tory już jak troszkę wszystko okrzepnie i będzie tak jak zawsze, bo bardzo często to funkcjonuje na zasadach takich bardziej tradycji i przyzwyczajeń. Różne hierarchie, różne sposoby stopnie zależności biznesowej, więc raczej nie używałbym aż tak dużych słów, że cała branża gdzieś tam podąża tym trendem. Jak sobie myślę o Hot 16 Challenge, to dużo wspólnego ta akcja ma właśnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, czyli chyba największą tego typu akcją w Polsce, no bo podobne jest podłoże, podobne są motywacje i też staraliście się te pieniądze po prostu wydać w jakimś szczytnym celu. Natomiast też z drugiej strony mam takie wrażenie, że patrząc na zasięgi właśnie promocyjne i ekwiwalent reklamowy gdzieś tej akcji, to mimo wszystko oczekiwałem, czy myślałem, że tych pieniędzy będzie zdecydowanie więcej. I teraz ja myślę, że moment, tak jak powiedziałeś, nie był zbyt fortunny i też mam wrażenie, że wiele osób gdzieś dookoła mnie zaciskało pasa wtedy. I mieliśmy taką obawę, taki strach, że może stracimy pracę, być może za chwilę wszystko będzie niesamowicie drogie, więc być może to zahamowało gdzieś tą hojność, bo ja nie chcę mówić, że okazało się, że Polacy są po prostu sknerusami, nie? Natomiast może Ty chciałbyś w jakiś sposób to skomentować i czy udało Ci się zdiagnozować, czy Ty na przykład uważasz, że generalnie, że nie, że tych pieniędzy udało się zebrać bardzo dużo, czy może jednak dało się więcej i dlaczego dałoby się więcej? Znaczy na pewno dałoby się więcej. Na pewno dałoby się więcej, gdyby tą akcję dało się przygotować z wyprzedzeniem, wiesz. Jeżeli zestawiamy ją na przykład z akcją typu WOŚP, no to już wiemy rok wcześniej, że ona będzie. Ona jest na wielu polach, są wiesz, wolontariusze, którzy chodzą po ulicach, są przedmioty oddawane na aukcje, zasięg jest szeroko medialny, każda telewizja w zasadzie gdzieś tam o tym wspomina. Tutaj to była akcja bardzo szybko przygotowana. Ja tak naprawdę ją przygotowałem, nie wiem, w 4 dni, coś takiego, no nie? Więc, a potem już wszystko działo się samo praktycznie. Więc no ciężko chyba tutaj, wiesz, taką rywalizację jakby tutaj zestawić te akcje faktycznie, mimo że jakieś analogii między nimi na pewno są, no, siłą rzeczy, ale no, jeżeli chodzi o rozmach i o przygotowanie i też i o to, ile w ogóle lat ma ta akcja WOŚP, nie do końca można to ze sobą porównywać. Natomiast też mam takie wrażenie, że no, ta konwersja nie była jakaś super, nie? W sensie jak na ilość faktycznie, na ten zasięg, który został wygenerowany, ogromny i zaangażowanie tylu ludzi, że mogliby być bardziej szczodrzy Polacy, tak, zgadzam się z tym. Nie, być może jest tak jak mówisz, że właśnie to była kwestia tego, że wtedy byliśmy w dużym strachu i faktycznie zaciskaliśmy tego pasa, zresztą też to widać dzisiaj w jakichś wskaźnikach ekonomicznych. Że tych pieniędzy na kontach się trochę zgromadziło. No.